Zobaczcie, jak wygląda mój strój startowy i wszystko, co będę jutro brał na bieg. Opiszę Wam teraz pokrótce wszystkie jego elementy, zaczynając od samego dołu. Oczywiście skarpetki sprawdzone, nie nowe, takie, w których już wcześniej biegałem i wiem, że nie powodują u mnie żadnych obtarć i odcisków. Buty postawiłem na Vaporfly'e, oczywiście świetnie mi się w nich biega, w tym samym modelu, tylko akurat w tych niebieskich biegałem rok temu w Kopenhadze, żadnych problemów. Bardzo duża dynamika, ufam im w 100%. Gadki i spodenki. Spodenki z Najeczka, one mają, słuchajcie, tutaj taką kieszonkę, w której będę trzymał swoje żele. Kwestii żeli, prawdopodobnie będę brał jeden, ale na wszelki wypadek wezmę sobie dwa, tak żeby być po prostu bezpiecznym. Rękawki, nie wiem jeszcze czy będę je brał, to zależy od pogody. No i mój stary, sprawdzony singlet z Adidasa, w którym pobiegłem swoje praktycznie wszystkie życiówki. No i jeszcze będę miał czapeczkę i prawdopodobnie swoje okulary. I tą torbę oddaję do depozytu. W środku będę miał dresy oraz koszulkę na długi rękaw, żeby szybko przebrać się po biegu, żeby się nie wychłodzić. No i dodatkowo do tej torby pójdą też rzeczy potrzebne mi do wzięcia prysznica. Wyszedłem sobie na chwilę z mieszkania, żeby się przejść, troszeczkę rozruszać nogi. No i chciałem Wam pokazać, jak tutaj wygląda cała ta strefa startu i wszystko dookoła. Zobaczcie, Toyota jest jednym ze sponsorów tego wydarzenia. To wszystko, co widzicie, to jest meta. To chodźmy teraz obczaić, jak wygląda start. No i wygląda na to, że to jest start i od razu na samym początku trzeba się przygotować na lekki podbieg na most. Ale wiecie co? Nie ma tutaj za dużo miejsca, powiem Wam szczerze. Nieźle się tutaj zabunkrowałem z tymi wszystkimi rzeczami w koście, no ale powiem Wam, pojawił się taki mały problem dzisiaj rano. Już chyba 4 albo 5 razy byłem w toalecie, nie wiem czy się czymś po prostu wczoraj strułem, czy to jest kwestia jakiegoś po prostu dużego stresu, ale no aktualnie wziąłem już 3 stopy rano, także mam nadzieję, że mi troszeczkę pomogą, już teraz jest trochę lepiej. Ogólnie jest dzisiaj ok pogoda, świeci słoneczko, temperatura jest ok, ale niestety trochę wieje. No i myślę, że na tych mostach i przy rzece będzie to odczuwalne, ale nie ma co się źle nastawiać. Zobaczymy, jak będzie. A w ogóle ciekawa sprawa, bo bieg masowy na 5 km wygrał Polak z czasem 14:44, Krzysztof Żygenda. Ja na pewno nie wygram biegu masowego w półmaratonie, także spokojnie, nie musicie się o to bać. Idę zostawić worek do depozytu i później 3 km rozgrzewki. No wygląda na to, że to chyba tutaj. Nienawidzę robić rozgrzewki w Vaporfly'ach, ale niestety muszę. Pewnie to słyszycie, jak wieje. No powiem Wam, nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o kwestię wiatru. Ale plus jest taki, że wydaje mi się, że na finiszu będzie wiało w plecy. Poza tym, no te warunki nie są jakieś złe, bo widzę, że wyniki, które padały na 5 km są bardzo dobre, bo na 5 km wygrał Etiopczyk chyba z czasem 12:59, także to jest naprawdę solidny czas jak na bieganie uliczne. Z tego co mogę wywnioskować po rozgrzewce, to kwestia jelitowa też już się
znacznie, ale to znacznie poprawiła, także troszeczkę mnie to odstresowało. Czas teraz na jakieś rytmy, na jakieś rozciąganie dynamiczne i będziemy szli do swojej strefy. Dobra, słuchajcie, ja się teraz skupiam na biegu. Oddaję mikrofon, w tej relacji będzie prowadziła Aleksandra. Dzień dobry. Jak się czuje? Zobaczymy jak z tym brzuchem, ale ogólnie dobrze słychać mnie, ogólnie pozytywnie. No. Czekałem na tą chwilę 14 tygodni, tak? Z tego co widzę to chyba tutaj jest ten koridor, tak, dla fast runners, ale nie wiem dlaczego ludzie się już ustawiają ich jeszcze 25 minut. Właśnie was... Dear friends from Lithuania! Lecą pozdrowienia dla wszystkich Labas krajów. rytas, braniuka! Mama się pyta, po co się teraz zmęczyłeś, Jakub? Zmęczyłem się, żeby zmęczyć się później jeszcze bardziej. Ja w ogóle zastanawiam się, czy mi ta czapka nie tyje. Czy ja wrócę cały, w sensie całym komplecie. W tamtym roku wziąłem sobie rękawki, żeby się na chwilę zająć, może w tym roku czapka poleci. No, musisz ofiarę złożyć, jakaś Tak, część to jest- jakaś część twojego Ja już później nie stroju. znalazłem tam tych rękawek, Dlaczego chcesz biec z czapką? bo zawsze biegam z czapką. Nie zmienia się rzeczy przed stanem. Zobaczcie, pokażę wam to szybko. To jest strefa tych fast runnerów tutaj. I jesteśmy oddzieleni taką taśmą, a zobaczcie co jest za nami. I rzeczywiście sprawdzali to, czy macie tą naklejkę. Mówię, no wszyscy mają takie same buty. Nie do pomyślenia. Nastąpiła zmiana, bo założyliśmy okulary, bo daje słońce. Jakieś ostatnie słowa mistrzu przed startem? Eva Mekkonen. Next, the 9-time European cross-country medalist for bronze, Jimmy Brescia. 15 seconds to race now. Good luck, everybody. Możemy nadążyć. Czyli And the last race, including... przejmujemy kamerę. Kuba powie. Musimy iść teraz na 8 kilometr. Na drobny fuck-up, kochani. Nie wiemy, gdzie mamy iść. Mama chce się spytać tych policjantów. Coś tam mówią po litewsku, po łotewsku. Nieważne. Opuszczamy start. I teraz o krótki komentarz na temat warunków pogodowych. Jest cudnie. Jest cudnie. Mniej wiecznie. Przebiegłabyś maraton w takich warunkach? Bardzo. Misja
Droga do półmaratonu Ryga w 75 minut zakończona sukcesem. Już modliłam Kuba, proszę cię, Kuba, proszę cię, moje nogi tak mi się trzęsą. Jak galareczki na poście. Według zegarka godzina 15. No bo właśnie mówię, masz 25. 5 minut, masz 5 minut, żeby pobić Ale rekord. Jezu, tak się znaczniki nie zgadzały. 19 km wybija, a ja mam na zegarku 19,3. I po prostu ja nie byłem pewny, że ja w ogóle godzinę 20 złamię. Bo mi tak źle te kilometry stykały. I nikt nie chciał prowadzić. Po prostu cały czas musieliśmy z ziomkiem z Polski prowadzić. Nikt nie chciał wyjść na prowadzenie, dopiero na ostatnich kilometrach. No kurde, nawet zadyszki nie ma, no. Moje nogi po prostu są takie. O, takie. Ja nie mogę. Dobra, zjem i się wypowiem, bo stałem na górze, to nieładnie. Tutaj. Kochani, godzina 15:25 na zegarku mi tutaj pokazuje, czyli cel został osiągnięty. Nie udało się złamać 75 minut, ale byłem naprawdę blisko i myślę, że w tych warunkach, czyli przy tym mocnym wietrze, którym był, i tym, że słuchajcie, praktycznie cały bieg to ja musiałem prowadzić grupę. Praktycznie cały bieg byłem na czele. Nikt nie chciał się zmienić. Oprócz właśnie tutaj kolegi z Polski, z Lipiec Running Team, pozdrawiam go bardzo serdecznie, lecieliśmy prawie cały bieg. Musiałem prowadzić. Nikt nie chciał wziąć na siebie tej odpowiedzialności, ale czekałem, cały czas czekałem na ten kryzys, bo wiedziałem, że w Kopenhadze dopadł mnie on na 18 km, czy nawet 17, ale teraz naprawdę go nie było. Wziąłem sobie jeden żel na kilometrze 9 i było naprawdę ok. Widać, że 3 stoperany pomogły. Nie było żadnych problemów jelitowych na trasie, przynajmniej byłem pusty. Idziemy teraz odebrać torbę z depozytu i wziąć prysznic, bo śmierdzę, a wsiadam do samolotu za w sumie 6 godzin. Jezu, marzę, po prostu marzę o Coca-Coli takiej zimnej, ale nie zero, takiej zwykłej. Czyli po prostu recepta na dobry półmaraton to jest dostać biegunki rano i być jak najlżejszym się da. Ale tak jak mówię, nie miałem jakichś większych kryzysów na trasie. Może dosyć ciężko było na tym 17, 18, 19 kilometrze, ale wtedy moim sposobem było zadedykowanie każdego kilometra najcięższemu treningowi, jaki miałem w tym roku. Oczywiście cała zasługa tej życiówki i tego dobrego biegu, no to jest zasługa mojego talizmanu po raz kolejny, czyli Aleksandry. Nie ma innego wytłumaczenia. Tak, mama też, ale jednak Aleksandra bardziej. Elegancko się umyłem i nawet gorąca woda była, bo jak pamiętam, jak się myłem 4 lata temu po półmaratonie warszawskim, to się musiałem w zimnej wodzie myć w marcu. Także nie było przyjemnie. Nie mówcie nikomu, ale kradłem ten ręcznik z naszego apartamentu na Booking, bo nie mogłem w sklepie żadnego dostać, także taka nasza tajemnica. Gold medalists and world champions, Kenya. Sebastian Kimaru Solway, Daniel Simiyu Ebenyo, Samuel Nyamai Mailu, Bernard Kibet. Ale super, słuchajcie, bardzo się cieszę, że wybrałem właśnie Rygę na swój półmaraton w tym roku. Więcej już nie będzie w 2023 roku półmaratonu, zresztą sezon już się powoli kończy, no i warto było czekać te 14 tygodni na taką srogą życiówkę. Mi się natomiast najbardziej podobało, jak ktoś przybiegł i druga osoba miała dla niego taki baner, że tyle wysiłku tylko po to, żeby dostać darmowego banana. Muszę mieć kaptur na głowie, bo mam jeszcze trochę mokre włosy. Trochę mnie nastraszyła ta mapka z profilem trasy, którą udostępnił organizator. Tam te podbiegi jakoś tak mnie przeraziły, zwłaszcza, że były tak zaznaczone, ale trasa była naprawdę szybka. Powiedziałbym, że ta część po drugiej stronie miasta, po drugiej stronie rzeki była troszeczkę gorsza. Tam faktycznie były takie niewielkie wzniesienia, była trochę gorsza jakość asfaltu, ale jak już po 8 kilometrze wbiegliśmy z powrotem do tej drugiej części, to już trasa była naprawdę super, płaska, szybka, bez jakichś nawrotek, bez super ostrych zakrętów, bardzo szeroka. Nie było tutaj żadnych problemów z przepychaniem się.
No i naprawdę super, polecam tutaj biegać i robić życiówki. Nie. O, jest tak. Tradycyjnie obiadzik w Lidlo. W Lidlo, nie w Lidlo. Pokaż co masz. Solianka. Soliankę. I to są naleśniki z? Mięsem. Okej. No i kolka. Bolciarz coś nie chce przyjechać. Cały czas zmienia czas dojazdu. Ale ciekawe jest to, że tutaj w ogóle nie ma Ubera. Są tylko Bolty. I dużo jest też tych takich Boltów do wypożyczenia na minuty. Ale mam buty pod walizkę dobrane. My już po kontroli osobistej i jeszcze mamy 2 godzinki do lotu. Ja już w domu. Ostatnio dużo takich późnych podróży i takiego późnego wracania do domu. Nie miałem okazji nagrać wam takiego podsumowania tego, co się działo na samym biegu, bo mieliśmy naprawdę bardzo mało czasu między końcem biegu a odlotem, dlatego zrobię to właśnie teraz. Opiszę wam troszeczkę sytuację od startu. Wiecie, co było rano, wiecie, co się działo na rozgrzewce, natomiast powiem wam szczerze, podczas samego biegu nie miałem żadnych problemów. Ruszyliśmy równo o godzinie 14:15 i podobało mi się to, że naprawdę nie było nas aż tak wielu i ten start nie był taki ścisły. Najpierw był lekki podbieg na most, a później szybki zbieg. Ja dosyć szybko znalazłem grupę biegnącą właśnie po około 3:30. No i na początku pobiegliśmy na drugą stronę miasta, po drugiej stronie rzeki. Można powiedzieć, że to była taka troszeczkę nie biedniejsza, ale taka troszeczkę chyba gorsza strona miasta i tam było naprawdę ok. Biegłem sobie pierwsze tak naprawdę 8 km gdzieś tam w grupie między zawodnikami. Bałem się właśnie tego 4 kilometra i tego podbiegu, ale niepotrzebnie, trasa była naprawdę bardzo szybka. Kilometr 7 zaczęliśmy wbiegać na most i na kilometrze 8 właśnie zobaczyłem moją mamę i siostrę. Niestety nie nagrały tego, co tam wam pokazywałem, ale czułem się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i od 8 kilometra tak naprawdę zaczęło się moje prowadzenie dużej grupy. Nikt nie chciał wziąć na siebie prowadzenia w tych, powiedzmy sobie szczerze, dosyć ciężkich warunkach, ponieważ momentami naprawdę mocno wiało, więc byłem zmuszony prowadzić, ale czułem się naprawdę dobrze. Wziąłem sobie żel między 9 a 10 kilometrem i postanowiłem, że wezmę go tylko jednego, mimo że miałem 2 w kieszeni. No i tak sobie biegłem. No i co zauważyłem już gdzieś właśnie przy tym 7-8 kilometrze, to, że bardzo znaczniki mi się rozjechały z GPS-em, ale to tak bardzo, że czasami migał mi GPS, że na przykład kilometr, nie wiem, 10, natomiast znacznik był dopiero 200 metrów później, więc miałem takie dosyć taką słabą orientację czasu, ale łapałem cały czas te międzyczasy na 5, 10 i 15 kilometrze. Wziąłem sobie 2 razy po łyku wody i raz izotonik, no i tak sobie biegliśmy, też między innymi z zawodnikiem z Singapuru i z zawodnikiem właśnie z Polski, tak jak wcześniej wspominałem, no i cały czas czekałem na ten mityczny kryzys, żeby nadszedł. W tamtym roku w Kopenhadze on mnie naszedł na 17 kilometrze, ale tutaj tego kryzysu nie było i to było dla mnie bardzo duże zdziwienie. Naprawdę biegło mi się bardzo dobrze. Były momenty, kiedy tempo naprawdę dosyć mocno spadało, właśnie ze względu na wiatr, ale jak zobaczyłem na tym kilometrze 20, że tak naprawdę jest jeszcze dosyć sporo zapasu, żeby złamać te 76 minut. Ostatni kilometr biegliśmy sobie wzdłuż rzeki i ja w tym miejscu także robiłem rozgrzewkę, więc wiedziałem, czego się spodziewać. Przycisnąłem jeszcze troszeczkę na koniec, minąłem zawodnika bodajże z Wielkiej Brytanii, no i wpadłem na metę z moim upragnionym, wymarzonym czasem, czyli godzina 15 i 23 minuty i to jest mój nowy rekord życiowy w półmaratonie, poprawa 3 minuty i 11 sekund. I z tego miejsca chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie całej serii, wszystkich 14, a właściwie to 15 odcinków
z przygotowań do tego półmaratonu. To była niezwykła przygoda, bardzo dużo się nauczyłem, poprawiło się wiele rzeczy, mam nadzieję, w kwestiach montowania, nagrywania i naprawdę super było to udokumentować i na pewno będę sobie wracał do tych odcinków, a Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. No i zapraszam Was do kolejnych odcinków, może już nie tak intensywnych, nie takich przygotowań, takich cotygodniowych podsumowań, ale na pewno filmików z treningów i innych startów. Także trzymajcie się, no i w sumie to już dobranoc.